Casemiro, Casemiro, Myślę, że tą piosenkę zna każdy kibic Manchester United. I myślę, że tą piosenkę po raz kolejny kibice zaśpiewają na Old Trafford podczas meczu z Nottingham Forest. Będzie to pożegnalny mecz Casemiro na Old Trafford. Także cóż, myślę, że kibice godnie pożegnają naszego popularnego Kazika. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! No więc jak powiedziałem, ostatni mecz na Old Trafford, ogólnie przedostatni. Last Dance Casemiro. Last Dance na Old Trafford. Ostatnia okazja, jedyna okazja w sumie do pożegnania się z kibicami Manchester United należycie, godnie. Można powiedzieć w dobrej, nawet bym powiedział bardzo dobrej formie, jak na tego naszego 34-latka. Cóż, może sobie troszkę przypomnijmy, sięgnijmy sobie troszkę do historii tych wydarzeń. Mamy rok 2022. Mamy Erika ten Haga u sterów. Mamy słaby, naprawdę słaby początek sezonu. Nie idzie, nie skleja się. Mamy porażki i gdzieś tutaj nagle przychodzi z Realu Madryt ktoś, kto ma być zbawicielem naszej drugiej linii, naszej kulejącej drugiej linii. Legenda głosi, że podobno po obejrzeniu tych dwóch meczy po prostu w rozmowie ze swoim agentem stwierdził, żeby przekazał władzom klubu, cytując: powiedz im, że ja to naprawię. Czy naprawił? Po części pewnie tak. Oczywiście mówię po części, bo miał też swoje słabsze momenty w sezonie i o tym dobrze każdy kibic wie, że tutaj nie ma co lukrować kariery Casemiro w Manchester United. Na pewno pierwszy sezon miał całkiem niezłe wejście, natomiast później drugi sezon wyglądał już znacznie gorzej, do tego jakieś kontuzje. Bywało też, że po prostu brakowało nam środkowych obrońców właśnie przez te kontuzje i on przez kilka meczy bywało tak, że grywał też na środku obrony, że nawet w czasie meczu jakby jakieś zmiany przechodził na środek obrony. Gdzieś to też te jego liczby, że tak powiem, troszkę stopowało. Natomiast ogólnie jego dorobek, jeśli chodzi o bramki strzelone przez ten czas, przez ten okres 4 lat, to są 26 goli, tak, to jest 26 goli we wszystkich rozgrywkach, to nie tylko Premier League, samej Premier League chyba 15. Mówię to teraz na obecną chwilę, czyli mamy dzisiaj bodajże 15 maja, jest to piątek. Na obecną chwilę ma tych bramek w sumie 26. Jak na swoją pozycję, jak na to, że w tym Realu Madryt nie był jakimś tam ofensywnym zawodnikiem, to jest, myślę, że całkiem i tak niezły wynik. Mógłby być pewnie jeszcze lepszy, mówię, gdyby nie te kontuzje i gdyby też nie pauzy za czerwone kartki, które też mu się zdarzały, nie ukrywajmy. Natomiast mówię, pierwszy sezon miał całkiem niezły, drugi już niekoniecznie. Zaczął troszkę się przemieniać. Tak, teraz możemy to już się z tego tak żartować, śmiać, takiego lekkiego bałwanka, ludzika Michelin, trochę jakby nabrał wagi. Gdzie to nie przystoiło profesjonalnemu zawodnikowi, który miał na koncie 5 tytułów Ligi Mistrzów, także 5 razy zdobył Ligę Mistrzów z Realem Madryt. No i to gdzieś nie przystoiło zawodnikowi, który idzie do Manchester United nie po to, żeby odcinać kupony, ale po to, żeby szukać nowych wyzwań i żeby tym wyzwaniom starać się sprostać. Natomiast było jak było i nagle później znowu jednak górę wzięła ambicja, górę wzięło to, że
no chłop chciał i jednak wiecie, no pokazał się z jak najlepszej strony tym kibicom gdzieś i nie wiem, nagle zmieniła się jego sylwetka, nagle zaczął wyglądać lepiej, jeśli chodzi o walory fizyczne, jeśli chodzi o jego ogólnie atletykę. Zaczął się z bałwanka znowu stawać atletą. Oczywiście błędy mu się przydarzały i nie raz, i nie dwa. Gdzieś brakowało go w tej obronie, nie raz i nie dwa. Gdzieś tam robił dziurę w tym środku pola. Natomiast on to wszystko przysłaniał, też się nadrabiał tymi akcjami do przodu, bo gdzieś tutaj ma ewidentnie tą czutkę. Tak jak miewał ją Scott McTominay, jeśli chodzi o gdzieś atak, stałe fragmenty gry i tak dalej. Tak samo posiada taką czutkę właśnie Casemiro i gdzieś, no na pewno jeśli chodzi o ten sezon, to głównie skojarzony właśnie nie z gry obronnej, a z tych bramek strzelanych, bo ma ich jak do tej pory bodajże 9. To jest naprawdę genialny wynik, jeśli chodzi o zawodnika numer, w sumie to ja nie wiem, 6, 8, pomiędzy coś. Także, także no mówię, gdzieś ten sezon mocno sobie wziął do serca ten ostatni sezon z Manchesterem United i że tak powiem, no pokazuje, że mimo tego swojego wieku 34 lat można jeszcze się zmienić, można jeszcze, wiecie, tą poprzeczkę sobie podnieść wyżej. Też pewnie, wiecie, na pewno na to ma też wpływ to, że w tym roku są Mistrzostwa Świata i on chce na te Mistrzostwa Świata lecieć. No i bądźmy szczerzy, jeśli będzie zdrowy, to poleci. Poleci, nie ma żadnego powodu, nie widzę żadnego powodu, żeby miał nie lecieć. Także na pewno poleci. Ale nie o tym. Tu nie ma mowy o reprezentacji. Mówimy o jego pobycie w Manchester United. Cóż, sam ostatnio stwierdził też, że gdyby od początku sezonu był Michael Carrick, to może by jeszcze został na kolejny rok. Bo miał taką opcję w kontrakcie. Miał taką opcję w kontrakcie i mógł jeszcze kolejny rok przedłużyć. Natomiast czy by to miało sens, też do końca nie wiem, bo mówię, no ja się zgadzam tutaj w tych słowach z nim, że on chce odejść na topie. Chce odejść jak jest na topie, jak jest w najlepszej możliwej formie. I żeby takiego go kibice zapamiętali. I tu się zgadzam, w pełni to szanuję i myślę, że to jednak jest najlepsza decyzja. Pamiętajmy, on już jako 30-latek przychodził do nas, no bo kosztował niemało, bo 60 milionów funtów plus bonusy, to gdzieś ta suma oscylowała gdzieś tak w granicach 70 milionów funtów. Jak za zawodnika 30-letniego, to naprawdę to są spore pieniądze i oczekiwania były duże. I o ile mówię, w tym pierwszym sezonie w dużej mierze to oczekiwania nasze spełniał, może nie w 100%, ale w dużej mierze, tak, drugi sezon wtedy miał no, naprawdę słaby i to jeśli chodzi o formę i później te kontuzje i czerwone kartki i to wszystko. Ale gdzieś później zaczął się odbudowywać i tu trzeba przyznać troszkę, wiecie, może nie przyznać rację, ale przyznać do tego się, że no, tutaj dużą rolę odegrał jednak Ruben Amorim i to on gdzieś tymi swoimi wymaganiami przyczynił się też do tego, że zawodnicy no, zaczęli troszkę inaczej wyglądać fizycznie. Jeśli chodzi o budowę, jeśli chodzi o atletykę, budowę, bo ja nie chcę tu mówić o kondycji, bo ona ostatnimi czasy troszkę u nas no nie domaga. I tu trzeba głośno powiedzieć, nie domaga i tutaj trzeba by, tak trochę odbiegając z tematu, pomyśleć o jakimś rozszerzeniu składu, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, tak? O jakichś tam trenerów, może kogoś jeszcze też innego, no ale no tutaj trzeba się głęboko nad tym zastanowić, jak ten zespół przygotować. Natomiast nie ulega wątpliwości, że pod co ja gadam, pod przywództwem Rubena Amorima, no gdzieś taką fizyczność swoją lepszą osiągnął. Natomiast no, liczb już nie miał tak okazałych, jak ma je teraz przy Michaelu Carricku. Oczywiście jest w tym Carricku może nie zakochany, ale jest z nim zachwycony. No bo sam stwierdził w ostatnim wywiadzie z Rio Ferdynandem, że po prostu Carrick czuje boisko, czuje drużynę. I wiecie, on był sam świetnym pomocnikiem i wie, jak dotrzeć do tych zawodników. I wie, kiedy ich przycisnąć i wie, jak ich przycisnąć. Także no, to wiemy, mówię, z relacji Casemiro, jak on odbiera Michaela Carricka.
No dlatego mówię, no to były pieniądze niemałe i to trzeba było udźwignąć. Mówię, o ile w pierwszym sezonie było to w miarę dźwignięte, o tyle w drugim gdzieś poleciało na łeb na szyję. Natomiast no, chwała mu za to, że jednak w porę wziął się w garść i w porę gdzieś zaczął nad sobą pracować i pracować, głównie na siłowni i wrócił do formy takiej, z jakiego pamiętamy, tak? No, z jakiego pamiętamy jeszcze ze występów w Realu Madryt. Także tutaj wielkie brawa i naprawdę no mam ogólnie tak, żeby też nie wiadomo ile ten film się nie ciągnął, trzeba powiedzieć, że po prostu no mam miłe wspomnienia, jeśli chodzi o Casemiro. Jest to na pewno bardzo pocieszny zawodnik, żeby to jakoś źle nie zabrzmiało, ale taki pocieszny w sensie, no nie da się go nie lubić tak naprawdę, mi się wydaje. No. Mówię, jeśli chodzi o tą formę, jeśli chodzi o jakąś tam prezencję na boisku, nie zawsze to było w 100% zgodne z naszymi oczekiwaniami. Natomiast umiał nad sobą popracować i gdzieś wiecie, no nie skupił się na odcinaniu kuponów i braniu pensji, a jednak chciał sobie zapracować na szacunek kibiców, na uwielbienie kibiców i myślę, że w dużej mierze to mu się właśnie udało, tak spinając to wszystko klamrą. Jego rodzina też się tutaj dobrze czuje. Jak wiemy, Brazylijczycy i ci inni południowcy, oni jak mieszkają, gdzieś przyjeżdżają, to wiecie, z całym, jak to się mówi, inwentarzem, także tutaj, wiecie, jego ojciec i chyba brat, o ile się nie mylę, matka, wszyscy tutaj razem, że tak powiem, w tym Manchesterze przesiadują, tak? I tutaj, wiecie, no to nie jest takie oczywiste, ale to jednak jest ta magia tego teatru marzeń, tych kibiców, tego dopingu. Zresztą Casemiro na każdym kroku podkreśla, że to, co go zszokowało najbardziej tutaj w tym klubie, to właśnie doping kibiców, to właśnie ci kibice na Old Trafford. To najbardziej go zszokowało, to jak dopingują, to jak wspierają w każdym momencie, nawet jak ci nie idzie, nawet jak przygrywasz, to oni przychodzą i oni wspierają. To go najbardziej gdzieś zaskoczyło. Oczywiście wiadomo, Casemiro też jest inteligentnym piłkarzem i on sobie zdaje sprawę z tego, że trzeba wiedzieć, w które klawisze fortepianu uderzać, żeby sobie, wiecie, zaskarbić tą miłość kibiców, tak? Tą przysłowiową miłość kibiców. Także ale o czym ja chciałem powiedzieć? Aha, chciałem powiedzieć o tym, że to nie jest takie oczywiste, że te rodziny tak dobrze tutaj się czują. Pamiętamy sytuację z Di Marią, gdzie jego żona, partnerka, już nie pamiętam, no nie bardzo jej się to podobało i to nie bardzo to wyszło nam na dobre, tak? Ściągnięcie Di Marii. Natomiast jeśli chodzi o partnerkę czy żonę, już sam nie wiem, Casemiro, no to on się tutaj czuje bardzo dobrze. Mimo tej pogody czuje się tutaj bardzo dobrze. Czuje wsparcie też kibiców. Czuje, że kibice nie wiem, czuję bliskość tych kibiców, tak mi się wydaje, bo tutaj no mówię, na każdym meczu to słychać te śpiewy w kierunku Casemiro, ale i też, no wiecie, no oni tam gdzieś sympatyzują z całą tą lożą rodzinną Casemiro. Sam widziałem kiedyś na własne oczy, bo raz miałem takie szczęście siedzieć, nie wiem, z 2-3 rzędy od tej całej loży rodziny Casemiro i tam widziałem tą integrację z kibicami, także gdzieś myślę, że oni tutaj czują się jak w domu i Casemiro tutaj zawsze będzie jak w domu i nawet jak pójdzie gdzie indziej i skończy karierę, ile razy się nie pojawi, będzie tutaj witany brawami, będzie tutaj czuł się jak w domu, każdy będzie z nim robił zdjęcia, każdy będzie chciał niego autograf. Także tego akurat jestem pewien. Mówię, on miał i swoich zwolenników, i swoich przeciwników, natomiast koniec końców myślę, że mimo wszystko dobrze będziemy go wszyscy wspominać i no mówię, 26 bramek, całkiem nieźle. Wierzę, że jeszcze to nie jest ten końcowy etap, końcowy wynik tych bramek. Wierzę, że jeszcze można osiągnąć znacznie więcej i zostały do końca 2 mecze. Wierzę, że przyczyni się do tego, że Bruno Fernandes wyrówna rekord asyst ligi, a może nawet i go pobije. I tego z tego serca na końcu życzę zarówno Bruno, naszemu kapitanowi, jak i Casemiro, naszemu miłemu bałwankowi. W sumie to teraz można powiedzieć ex-bałwankowi, bo już teraz wygląda inaczej, a niedługo powiemy ex naszemu piłkarzowi. Natomiast za te wszystkie bramki, piękne zresztą bramki, za tą pierwszą debiutancką z Chelsea, wyrównawczą na 1-1, no za to wszystko Ci na pewno dziękujemy i życzymy dalszej satysfakcji w grze, w piłkę, w jakimś innym klubie, który sobie wybrałeś. Także cóż, to by było myślę na tyle, bo to moglibyśmy gadać godzinami na ten temat.
tak naprawdę, jakby się tak dobrze rozkręcić. Myślę, że to będzie na tyle. Także jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie tam. Jeśli chcecie więcej takich filmów, jeśli chcecie oglądać moje relacje pomeczowe, które na bieżąco wstawiam, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, jak Wy widzicie i odbieracie erę Casemiro i karierę Casemiro na Old Trafford. Trzymajcie się, na razie, hej!